Cześć! Dzisiaj kolorem przewodnim jest niebieski i jego odcienie, czyli robimy zimowe pudełeczko w iście mroźnym klimacie. Zapraszam do oglądania. Bazą pracy jest okrągłe pudełeczko z łuby o średnicy 16 cm i zaczynam od pomalowania go z zewnątrz białą farbą akrylową. Wieczko zdobił będzie prześliczny papier od Studia 75. Motyw z papieru wyrywam, a następnie przyklejam do wieczka pudełka klejem do dekupaż. Dół pudełeczka również ozdobiony będzie papierem ryżowym, tym razem jest to papier od ITD Collection, również bardzo ładny. Zaczynam od wyznaczenia sobie szerokości pasów, które posłużą mi do oklejenia pudełka i kiedy już potnę papier, przyklejam go klejem do dekupaż. Nie bardzo to widać, ale papier w miejscu łączenia strzępie. W przypadku tego wzoru połączenie będzie praktycznie niewidoczne po takim zabiegu. Papier wystający poza wieczko pudełka usuwam papierem ściernym pociągnięciami od góry do dołu. Wnętrze pudełeczka maluję na niebiesko bejcą. Po wyschnięciu bejcy nie zabezpieczam jej lakierem, tylko od razu bielę. Chcę, aby bejca zabarwiła mi białą farbę na niebiesko. W aplikatorze mam krystaliczny śnieg i nakładam go na niektóre elementy z wzoru z papieru ryżowego.
pod obrazkiem z papieru ryżowego domalowuję nieco niebieskiego tła. Dookoła wieczka doklejam tasiemkę. Na dole wieczka pudełka pastą krystaliczny śnieg odbijam wzór z szablonu. Tą samą pastą, jednak tym razem w aplikatorze, podkreślam śnieg na choinkach i na dachu chatki. Ten preparat po wyschnięciu jest półprzeźroczysty, dzięki temu bardzo fajnie gra ze wszystkimi kolorami, nie tylko z białym czy niebieskim. No i po wyschnięciu tworzy taką fajną strukturę 3D. Na koniec do wieczka pudełka, tuż nad tasiemką, doklejam jeszcze dekoracyjny sznureczek. Ostatni krok to doklejenie kokardki i praca gotowa. Pudełeczko prezentuje się tak i jak zwykle listę wszystkich użytych materiałów znajdziecie w opisie. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.